Skąd powstał pomysł na wyprawę z petardą? Który kraj z dotychczasowo zwiedzanych polecacie? Jaki macie przepis na tanie podróżowanie? Czy baliście się spać na albańskiej wsi? Jakie macie plany na kolejne wycieczki? Ogólnie miejscóweczka, powiem panowie, jest tutaj naprawdę bardzo fajna. To dawaj ten mostek, tam co nagramy. Rozbijamy się dokładnie tutaj w tym miejscu. Ja mój rozłożę tutaj. I tu wszystko. Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Wyprawy z Petardą. Dlaczego witamy? Pewnie widzicie, że jestem sam, ale właśnie jadę na spotkanie z chłopakami po to, aby nakręcić długo zapowiadane Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, które się zebrały podczas naszych wypraw przez kilka ostatnich miesięcy, więc chcielibyśmy wyjaśnić kilka spraw i powiedzieć Wam, jakie mamy plany. Miejsce, które wybraliśmy, jest dosyć fajne, bo to są takie zagłębiowskie Mazury. Mamy tutaj 4 jeziora. Jedno jest po lewej stronie, po waszej prawej, drugie jest po waszej lewej, a mojej prawej, a największe jest za nami z tyłu. A jeszcze jedno jest trochę dalej, po drugiej stronie lasu. Więc widzimy się na miejscu. Dobra, w każdym razie idziemy teraz do jeziora. To się nazywa Pogoria 2. Pewnie dla was, dla tych osób, które tutaj mieszkają, czyli Dąbrowiaków. Pozdrawiamy wszystkich Dąbrowiaków. A ty co? Ślimak zapierdala. To wam to miejsce jest. Ja pozdrawiam tego ślimaka, który tam wszedł. To wam to miejsce jest bardzo dobrze znane. Tak jak już wspomniałem wcześniej, to jest to są takie zagłębiowskie Mazury. To ja to się czuję, jakbyśmy byli teraz w tym, na Teneryfie. Idziemy tym wulkanem takim, znaczy tym kanionem, nie? No, trochę tak wygląda. nie? No. To po co tam było tam kurwa jechać? Nie wiem. Przecież tutaj jest też spoko. Przyjedźmy tutaj. Wiecie co, ja mam bardzo fajny pomysł. Może przyjedźmy tutaj na 4 dni na petardę i powiemy, że byliśmy w amazonskiej. amazonskiej dżungli Z wężami. i wyjdzie nas Mam węża. po 10 zł na paliwo. Czemu tak dużo? Przecież petarda to ma być budżet. Ja mam na gaz, to po piątce. Oto mam 5. Szczęście. Ja też bym miał mieć na gaz. A miałem. Trzeba było jeździć z wodą. No teraz musisz bulić. Ogólnie miejscóweczka, powiem panowie, jest tutaj naprawdę bardzo fajna. Cichutko, spokojnie. Ładnie to rzeczywiście. No powiem ci, tu jest taki mostek zbudowali. To dawaj ten mostek, tam co nagramy. Na mostku? No to siadamy na mostku. Idziemy sobie w stronę wody, się odwrócimy Dokładnie. i idziemy. No idealne miejsce, powiem. Ja to tu nie byłem. No ja tu byłem, no w tym roku byłem, za początku roku, nie? Ładnie to rzeczywiście. Naprawdę to jest ładnie. Tutaj generalnie się nie pływa, bo tu jest dużo takich, bym powiedział, wodorostów i tylko tak naprawdę to można zobaczyć, ale Żabki widać. to jest miejsce, które de facto jest bardzo oblegane przez rybaków, bo tutaj dużo rybaków po prostu łowi ryby, nie? To wam zaraz pokażemy, jak to wygląda. Przytrzymaj chyba ten stołek, bo go pierdolnę zaraz tą wodę, bo mnie wkurwia. Przepraszam. Ta miejscóweczka jest naprawdę bardzo przyjemna, zważywszy na to, że dzisiaj jest ładna pogoda, tak? No i rozbijamy się dokładnie tutaj w tym miejscu. Ja mój rozłożę tutaj. I tu wszystko. No, także rozłóż te niebrandowe stołeczki wypraw z petardą. Dobra, tak zapowiadaliśmy już wcześniej. Pociesz sobie bobra. Chcemy przeprowadzić Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, które tutaj nam się zebrały przez te kilka miesięcy, tak już wam wspomniałem w samochodzie. Więc no zaczynamy, tak? Zaczynamy. No dobra, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, to powiemy wam coś na temat tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy. A w związku z tym, że my jesteśmy zawsze fantastycznie przygotowani merytorycznie z miejsc, które odwiedzamy, to Cizio wam przeczyta to, co było napisane koło tego jeziora. Pogoria 2 to użytek ekologiczny obejmujący swoim zasięgiem sztuczny zbiornik wodny o tej samej nazwie oraz przylegające do niego tereny roślinne. Między innymi szuwary, murawy, lasy łęgowe, zarośla, a także zespoły bagienne i wodne. Jezioro to, podobnie jak sąsiadujące z nim akweny o numerach 1 i 3, powstało na skutek zalania głębokich wyrobisk piasku posadzkowego wodami podziemnymi. Tylko tu jednak tak szybko zregenerowały się układy biocentryczne, które są zbliżone do naturalnych. W efekcie teren Pogorii 2 zamieszkuje dziś wiele rzadkich zwierząt. 84 gatunki kręgowców, 52 znajdują się pod całkowitą ochroną, a 2 pod okresową. Szczególnie cenne dla tego użytku są siedliska ptaków, na które trudno trafić nie tylko na terenie województwa śląskiego, lecz niejednokrotnie także i całej Polski. Pytanie pierwsze. Skąd powstał pomysł na wyprawę z petardą, Cizio? Pamiętasz? Tak, trochę pamiętam. Ja też pamiętam. Generalnie to wszystko jest w opisie, jest opisane na naszym YouTubie.
na naszej stronie, ale dobra, tak przypomnę Wam kilka słów. Pomysł powstał, siedzieliśmy po prostu w pracy no i powstał taki pomysł, żeby gdzieś pojechać. Koniec, dziękujemy. Następne pytanie. No i zdecydowaliśmy, że to będzie Turcja. Turcja i taki objazd samochodem, kawałka tej Turcji tak naprawdę. No i rzeczywiście pojechaliśmy. I generalnie to miał być tylko jeden wyjazd, tak? Tylko jeden wyjazd, tak. Taka męska przygoda, jednorazowa. Pikolinka, petarda mała. No i przejechaliśmy tą Turcję, przyjechaliśmy po Turcji, no i zaczęliśmy chcieć więcej. No i później już się potoczyło, to już sami widzicie pewnie na YouTubie, jak ktoś z Was ogląda, a pewnie oglądacie. No i toczy się do dziś. Taki to był taki właśnie pomysł. Typowy spontan tak Typowy naprawdę, spontan. bo Nic. gdyby pewna rzecz się nie wydarzyła, to byśmy pewnie tutaj nie byli i pewnie byśmy na tą pierwszą wyprawę nie pojechali, tak? Ale w związku z tym, że ta rzecz się wydarzyła, to mogliśmy sobie to zrealizować. I no czemu, no i tak to generalnie poszło, no nie? A to nie było jeszcze wcześniej? Jak parę lat wcześniej do mnie zadzwoniłeś przed pandemią i sprzedałeś mi pomysł pod tytułem zrobić Wietnam na skuterku, pamiętasz to? No tak, aczkolwiek no to był Nie dosyć, pykło. nie pykło, to Ale był to było gruby temat. wcześniej, przed, To było dużo wcześniej, to było jakieś, no Czyli z to jakieś, już jednak wtedy się zaczęło. można tak powiedzieć, z rok Gdzieś tam wcześniej. się rodził Zajawka pomysł, już tak. tam była. Tak naprawdę chodzi o to, że to było zawsze gdzieś tam moją pasją wewnętrzną, podróżowanie i zobaczenie nowych miejsc, poznawanie ludzi itd. Aczkolwiek no, nigdy nie mogłem tego zrealizować. Wiesz, W jak związku z tym, A, że no pracuję to- z Ciziem w pracy, taki pomysł gdzieś tam powstał. Pracujemy, żeby nie było. Pracujemy, żeby nie było. Tam gdzieś ten pomysł po prostu powstał w pracy no i Cizio tak naprawdę wkręcił się bardzo fajnie, bardzo Dokładnie. mocno, spodobało mu się to i stało się to tak naprawdę jego hobby, tak samo jak i moim, tak? Później podołączył do tego Adam, więc mój kuzyn, więc i tak to generalnie jest, tak? Mi się wydaje, że to by było tyle, Tak. jeżeli chodzi o to pytanie, tak? Następne pytanie, skąd jesteście? Chytry? Ja jestem z Polski, cześć. Ja również. Znaczy generalnie A ja- mam korzenie japońskie, ale świetnie sobie radzę po polsku. Tak, bardzo dobrze sobie radzi po polsku. Szczególnie, że jego temperament i charakter to raczej tak gdzieś z południa Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja. No, ale dobra, to ja jestem z Dąbrowy. Stąd urodziłem się tu, mieszkam już 42 lata. To jest właśnie moje miasto, jak widzicie. Ty taki młody jesteś? Jak młody, ty jesteś, a ty, który ty jesteś rok w ogóle? Kobiet się nie pyta. Przepraszam, oczywiście. Rozumiem. No i tyle. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o mnie, ja również jestem z Dąbrowy, jestem dąbroganinem. Urodziłem się tutaj, wychowałem, no i mieszkam tu już 43 lata, tak? No był oczywiście u mnie taki epizod jeszcze w życiu, gdzie byłem za granicą prawie 10 lat, no ale to tak naprawdę, Ale o to nikt nie pytał. ale o to nikt nie pytał. No, ale tak, również jestem dąbrowianinem, mieszkam tutaj, jest to bardzo ładne miejsce, jak zobaczycie, pewnie później puścimy dronika, tak żebyście zobaczyli, jak to miejsce wygląda i tyle. No tak. Ty jesteś również Ja, z Dąbrowy, czy mieszkasz w Nie jakimś... będę opowiadał swoich epizodów, ale ja też jestem z Dąbrowy, ty. Tak się składa. Coś Ale ty. szat, no. Ja To pierniczę, ale się spotkaliśmy fajnie. I to z samego No. centrum pewnie. W ogóle no, pierwszy raz tu w tym miejscu też jestem teraz. No. Ale ja, naprawdę. Na Czy zdjęciu. wychodzi na to, że wszyscy jesteśmy z Dąbrowy. Wszyscy jesteśmy z Dąbrowy, tak. Dobra, pytanie następne, które tutaj gdzieś się pojawiło. Macie bardzo ciekawą nazwę kanału. Skąd się ona wzięła? No to może ja powiem, Bardzo może proszę, będę tak, bardziej tak. pamiętał, tak? Skąd się ona wzięła? Tak naprawdę nazwa kanału wzięła się znikąd. W związku z tym, że mieliśmy na początku problem, żeby jakąś tam nazwę kanału po prostu wymyśleć, to myśleliśmy i no i powstał taki pomysł generalnie, w związku z tym, że w tej pierwszej serii w Turcji bardzo często mówiliśmy petarda, no i dalej mówimy petarda, tak? Tak, to jest takie nasze słowo, nie? To jest takie nasze słowo, gdziekolwiek nie jesteśmy, mówimy petarda, że coś jest naprawdę zajebistego. No więc powstały po prostu wyprawy z petardą. To pytanie jest ciekawe. Następne pytanie jest ciekawe, ale zostawimy je może troszeczkę na później, tak? Jakiego sprzętu używacie do kręcenia filmów? To jest pierwsze pytanie, tak? Ja 21 kaliber,
w tym kręcę. Rozumiesz, ale chyba nie filmy. Tak mi się coś zdaje. Insta razy 3. Raz, dwa, 3. Dobra, w każdym Na razie. poważnie? Zupełnie na poważnie to mamy sprzęt taki jak GoPro 10, GoPro 8, Insta360 X3 i drona DJI Mini 2, I tak? iPhony. No i iPhony tak naprawdę, no i oczywiście dużo tych akcesorii typu Znaczy, stopki, telefony, nie stopki i tak dalej, także i gimbale, które do tego są, bym powiedział, potrzebne, tak? To wszystko zostało rozbudowane tak naprawdę podczas naszych podróży. Każda nasza podróż wprowadzała jakiś nowy sprzęt, tak? No i w ostatniej wyprawie, tak jak widzieliście na Teneryfie, mieliśmy tego Insta360 X3, którą tutaj Chytry zakupił dla zespołu wyprawy z petardą, A tak? teraz mamy mikrofoniki na przykład nowe, nie? A teraz mamy mikrofoniki Testujemy. nowe, tak, które teraz testujemy. Mam nadzieję, że głos będzie fajnie słychać, więc zobaczymy, jak to będzie podczas naszej następnej podróży w Gruzji, tak? Chyba jakiś lot. Chyba jakiś lot, tak. W związku z tym, że mamy lotnisko zaraz za swoimi plecami, tak naprawdę, może nie za plecami, ale jest jakieś 20 km stąd, czyli do lotniska mamy niedaleko. A tak propos w ogóle lecieliście jakimś lotem? I leciałem Ale lotem, tam tak. jest wypas. Jest wypas, Kurczę, tak. Super jest, nie? Jest wypas, bo masz żarło w cenie, tylko że No w ogóle bilet nie są- kosztuje 400 zł, a kosztuje 1200, więc za 800 zł to ja sobie kupię w Lidlu taniej, wiesz? Teraz takie było pytanie jeszcze jedno, nawiązując do poprzedniego pytania. Ile trzeba zainwestować, żeby takie rzeczy robić? No tak naprawdę, tak mówiliśmy, my to rozbudowaliśmy w Ale trakcie, chodzi o więc... pieniądze, czy o Nie, czas? nie. Chodzi, ile trzeba zainwestować, żeby kręcić tego typu filmy, co my kręcimy. Czyli to są typowe filmy amatorskie, tak naprawdę dla naszej pamiątki, tak? I to jest dla nas priorytet w tym wszystkim. Nie, nic więcej, tylko po prostu pamiątka i fajna zabawa. To jest nasza myśl przewodnia, żebyście Fajna mieli to ekipa. na uwadze. Fajna ekipa, tak? Robimy takie rzeczy jak tu dla Was, dlatego że po prostu były te pytania i chcielibyśmy to Zabawa, rozwiązać. ekipa. Tak? Ekipa, pamiątka, Pamiątka. I wspomnienia to dla nas po Tak. prostu priorytet, tak? Więc nawiązując do tego pytania, ile trzeba zainwestować, no trochę sporo, tak? No bo żeby kręcić tego typu rzeczy, Czy zależy jaką jakość by ktoś chciał, no nie? pytanie jaką jakość, Jak tak? chcecie No mieć bo słabą jakość, to zainwestujecie mało, bo tam... O, ty, patrz, dron. Skąd wiedzą, że to jest? To nie nasz. to nie nasz, my będziemy mieć za chwilę. W każdym razie, no co, no tak naprawdę komputer no Rozbudowany jest komputer 12-13 koła. No trzeba tyle mieć, bo ten komputer musi być mega wymagający, żeby tego typu rzeczy po prostu ogarnął. Bez tego po prostu nie zrobicie tego typu filmów, szczególnie w takiej rozdzielczości, jak te Można kamerki robić teraz też na nagrywają. telefonie, ale nie taki film. No nie takiej jakości, także no trzeba, no licząc na to wszystko, co my tutaj mamy, podsumowując, no to przez te wszystkie, te wszystkie 2 lata, które tutaj te filmy robimy, no to gdzieś jakieś 25 000 to wszystko kosztowało pi razy oko w zaokrągleniu, tak, no i tak to wygląda, nie? No, dobra, następne pytanie. Plus wyjazdy. No już nie licząc wyjazdu, bo wyjazdy to są po prostu, no to są rzeczy, które tak musisz za to zapłacić, tak? Który kraj z dotychczasowo zwiedzanych polecacie? No to ja zdecydowanie, no nie wiem, no każdy bym polecił, bo każdy jest wyjątkowo inny, nie? Ale jeżeli miałbym stawiać faworytów, no to number one wulkan na Teneryfie udał się bardzo. To był widok, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. No potem leci Cypr. No i później Albania, nie? 3 razy byłem z Wami. No, chyba więcej nie byłem na razie. Na razie. No mieliśmy razem 5 razy. Więc Jeszcze mieliście Turcję i Włochy, mieli nie? Turcję i Sardynię. Sardynię tak naprawdę. No, jeżeli chodzi o mnie, no to ja bym klasyfikował to tak. Turcja na pierwszym miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że było to naszą pierwszą wyprawą i była no mega dzika, tak naprawdę rzuciliśmy się tam na głęboką wodę. No bo pojechaliśmy sobie do kraju, w którym no jest to dziki kraj dalej. Przejechaliśmy tam 2000 km, więc no nie mało i byliśmy w różnych miejscach, w różnych dzikich miejscach, więc no to była, bym powiedział, taka trochę głęboka woda, tak? Jak na początek. Więc postawiłbym Turcję jako pierwszą, no bo po prostu była mega dzika, mega fajna. Jeżeli mnie chodzi o mnie, to druga wyprawa, która mi się najbardziej podobała, to była Albania. Dlaczego? Mówię pod kątem nie widokowym, tylko mówię pod kątem po prostu rzeczy, które tam się działy. Tak? Że Albania? Albania, tak. Było fajnie, bo była wizyta u Albańczyka. No ja ocenię i tak dalej, pod tak dalej. kątem widokowym, nie? No, kwestia takich udogodnień, jak Ty mówisz, typu
spontany, że no to faktycznie to już jest troszeczkę dla mnie inna kategoria, ale widokowo trzymam się tego, co powiedziałem. No, więc następną wyprawą pewnie byłby to Cypr. Dla mnie później, jeżeli chodzi o następną, to byłaby Teneryfa, a na końcu Sardynia, dlatego, że po prostu pogoda nam się nie udała, tak? Tak to wygląda. Tak, wyjątkowo nam się nie uda na Sardynii, aczkolwiek ja sentyment mam bardzo mocny do Sardynii ze względu na to, że jak wyszło słońce, to Sardynia jest przepiękna i z czystym sumieniem mogę Wam polecić na wczasy z Wiginą, no, po prostu petarda. Najładniejsze plaże, jakie widziałem w życiu, były na Sardynii właśnie. A nie w Polsce? Nie. Kurde, ja myślę, że Polska ma najładniejsze. Tak. Dobra, pierwsze oczywiście Turcja ze względu na jej dzikość, na jej nieprzewidywalność. Bo Tak? byliście we dwójkę, o to Wam chodzi. Nie, niekoniecznie. Ze względu na to, że w Turcji jest coś, czego nie ma nigdzie indziej. Czyli po prostu można spotkać jeszcze takie tereny, gdzie nie ma kompletnie nic, ani nic. Nic i nikogo. To jest ta dzicz, która zawsze mnie interesowała, którą mianowicie ja lubię. Drugą taką rzeczywiście wyprawą, no to zdecydowanie Albania. Trzecią Cypr. Czwarta Teneryfa chyba by była, ze względu na najmniej przewidywalności tak naprawdę i najmniej niespodzianek. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam teren, o samą dzicz, znaczy może inaczej, o samą przyrodę i tak dalej, to Teneryfa jest number one. No, jeśli chodzi o przyrodę, no to po prostu nie ma nic ładniejszego, nic przynajmniej nie widziałem. Tak to się klasyfikuje. Jaki macie przepis na tanie podróżowanie? Kupuj tanio. Kupuj wcześniej bilety, jak są w dobrej cenie, to bilety lotnicze kupuj bardzo, bardzo wcześnie. Nie śpi w hotelach, wybieraj najgorszy syf. Tak, wybieraj najgorsze co można wybrać i najtańsze co można wybrać, wtedy poznaje się zazwyczaj, no tak jest, że poznaje się lokalsów i lokalnych ludzi tak naprawdę. I lokalne jakieś tam przyzwyczajenia i tak dalej. Jak śpicie w hotelu, to jesteście zamknięci w tych molochach. A jeśli wybieracie właśnie takie tanie noclegi, gdzieś oddalone od miasta, od centrum, tam rzeczywiście można praktycznie w 100% poznać to, że się jest w takim kraju tak naprawdę, tak? Nie jadasz w restauracjach, tylko robisz sobie sam. Tak, ja zobaczę, śniadanie, obiad i kolację. Czyli piknik solo. na dachu, piknik na ziemi, tak. Nie wydajecie na jakieś głupie rzeczy, tak typu jakieś, nie wiem, no, niespodzianki dla bliskich i tak dalej. Ograniczamy się tylko do magnesów tak naprawdę, tak. Dlatego to wszystko no, jest dosyć tanie. Aczkolwiek no, jest przed nami wyprawa, która już taka dosyć tania nie jest. O nie. Zazwyczaj zamykamy się około, powiedzmy średnio to jest około 1500 zł na osobę. Nasza destynacja, czyli Gruzja, już taka tania nie była. Mamy następną destynację już, ale to chyba nie zdradzimy jeszcze, nie? No, Która nam się zamknie też gdzieś około 1500-1700 zł. Wspomnienie też. O numerach. 4, no 3, czy 2. to pewnie wspomnimy, bo będzie takie pytanie jedno, jakie są następne plany, więc to zostawimy sobie do samego końca, nie? No to by było właśnie na tyle. Dlaczego tak tanio? No to już opowiedziałem. No. Dokładnie, ja tutaj już nic nie będę dodawał, faktycznie tutaj co Ci opowiedział jest to no 100% prawdą, więc no dokładnie tak jest, tak, żeby podróżować tanio, musicie mieć kupione bilety jak najtaniej, ale zrobić to trzeba jak najwcześniej, ale nie będę tego już powtarzał, prawda? Następne pytanie, czy myślicie kiedyś wrócić na Cypr? Nie wiem, czy jest taka potrzeba, jest tyle fajnych miejsc, które To warto chyba zobaczyć. nie ma sensu to tak naprawdę, nie? No raczej bo- z rodzinami, po to też jedziemy, żeby zobaczyć, przycisnąć szlaki i zabrać rodziny w miejsca, Zgadza które się. wiemy, tak? Jest tyle pięknych, fajnych miejsc i jest ich tak wiele dużo, że nie wiem, czy nam życia starczy, żeby je zobaczyć, więc po co wracać na Cypr? No myślę, że nie, aczkolwiek naprawdę było zajebiście na tym Cyprze. Chyba, że jak będziemy mieć 80 lat i powiemy, że opaki, To gdzie? była Na Cypr. naprawdę taka wodna wyprawa, ja ją tak nazwałem, bo rzeczywiście Śmierdząca. dużo spędziliśmy w wodzie. Ale nie, lecimy dalej w następnych kierunków, nie chcemy wracać rzeczywiście z rodzinami jak najbardziej.
Ja. żeby im pokazać, ale sami już nie. No nie ma takiej potrzeby, tak chłopaki tu wspomnieli tak naprawdę, tak. Cypr jest pięknym miejscem, ja osobiście tam wróciłem już kilka razy dzięki naszej wyprawie, aczkolwiek my nie mamy zamiaru wracać w te same miejsca, bo chcemy zobaczyć inne miejsca, tak. I to jest dla nas, bym powiedział, klucz w tym wszystkim, tak. Życie cały czas się toczy, leci, a my chcemy po prostu nowych doświadczeń, tak. Turcja jest bardzo duża, a zwiedziliście jej jakiś kawałek. Czy zamierzacie tam jeszcze pojechać? Ostatnio rozmawialiśmy o tym rzeczywiście. Nie, ale Turcja faktycznie. I powiemy szczerze, że chcielibyśmy tam wrócić. Chcielibyśmy wrócić na stronę tą północną. Zabierzecie mnie też? Oczywiście. Pojedziesz z nami pewnie. Jak się od mamy wdzięczyć? Na stronę północną. Na razie czekamy tak naprawdę na rozwój siatki lotniczej z Katowic. Być może coś się pokaże na tą północną część Turcji. Są loty, oczywiście są loty z Niemiec do tej północnej właśnie części, do której chcielibyśmy wrócić. A czy wrócimy? No zobaczymy, to pokaże życie. W Turcji jeszcze jest naprawdę wiele do zobaczenia. Turcja jest ogromnym, Taka jest Turcja, nie? krajem. Jest różna w różnych Jest miejscach. ogromna faktycznie, po prostu. W kilku krajach. Dokładnie, kraju, nie? więc Tak. jest taki pomysł, ale czy go zrealizujemy, zobaczymy. No może się uda kiedyś. Wcale nie Może się uda, tak, tak Bo w byś Istambule na wspomniał. przykład No. petarda nie była. No, nie była, bo generalnie petarda nie jeździ po miastach, tak? Przejeżdżamy przez miasta, bo musimy tam czasami przejechać, aczkolwiek miasta nie są naszą destynacją, bo chłopaki z petardy lubią dzikie tereny, dlatego widzicie, jesteśmy tutaj, tak? W dzikich terenach Dąbrowy Górniczej. Więc tak, chcielibyśmy wrócić do tej Turcji. To jest chyba jedyny kraj z tych dotychczasowo zwiedzonych, przejechanych, Do którego naprawdę warto wrócić. do którego naprawdę warto wrócić, dlatego, bo jest to ogromny kraj. My zwiedziliśmy tylko kawałek tej Turcji, więc chcielibyśmy zobaczyć tą północną część lub tą część taką, bym powiedział, bliżej Iranu wschodnią, tak, Iranu, Armenii, tak. Gruzji. Arad w ogóle i tak dalej. Dokładnie. Chcielibyśmy w te miejsce tam pojechać. Chcielibyśmy, ale zobaczymy, może się akurat uda. Wielka, nie? No jest. 3 Polski. Jest przepotężna. Potężna, więc to jest... Ja podzielam zdanie panów po mojej prawej, bo byłem na wakacjach z rodziną i faktycznie chciałbym wrócić do tej Turcji jeszcze raz, nie? Tak, Turcja ma magnes taki, który przyciąga. Tak, i byłem na plastiku i byłem na dziczy. Super jest, nie? Ja byłem i na plastiku i byłem na dziczy i ta dzicz jest zdecydowanie lepsza niż ten plastik, ale okej, nawet i ten plastik jest naprawdę urokliwy i on też przyciąga wielu turystów, więc... No, dokładnie, tak, także Jeżeli... jeżeli... Muza turecka nie za bardzo do mnie przemawia. Nie. Aszki. Ale żarcie przemawia, żarcie jest dobre. A zauważyliście, że co Żarcie druga słyszę. baba kurde w Turcji to ma glony na ustach? Tak, ma? ma glony. Glony? No ale tam No. jest popularne powiększanie Co ust, druga hopie? Co druga, nie? przeszczep włosów i tak dalej, nie? No w Turcji tak, przeszczep włosów tak, jest tak. bardzo popularny, tak. Dobra, to... Następne pytanie. Czy wynajmowanie samochodu jest bezpieczne? Takie pytanie od jednego z widzów. Nie wynajmuj, daj następne. Powiem tak, jak jechaliśmy za pierwszym razem do Turcji, to nie wiedzieliśmy dokładnie, czego się można byłoby spodziewać, więc wynajęliśmy sobie samochód z lotniska z pełnym ubezpieczeniem, tak? Więc Podobnie. nie musieliśmy płacić po prostu żadnego zabezpieczenia w formie jakiejś nie wiem, zaliczki. To czy... zaliczka, Nie zaliczka, tylko dodatku, zadatek. czy coś takiego. Kaucja. Ja też miałem wynająć i babeczka, która nas tam oprowadzała po hotelu i okolicy, mówiła, że uważać, bo jeżdżą jak wariaty, prawda? Nieprawda. Nieprawda. Tam nie ma ich wewnętrznych przepisów, tylko ze sami. Czy no fakt znaczają faktem, przepisy, nie? może nie jeżdżą jak wariaci, aczkolwiek zdarzało się wiele razy, że ludzie jechali pod prąd. No Tak, było tak. I tak. to my w tych naszych filmach tam opowiadaliśmy, tak? Aczkolwiek Tak czy było, jeżdżą co jak się wariaci? Nie. Był taki jeden filmik oczywiście, jak Turcy zabezpieczają samochody. Tak. Więc to akurat był po prostu Bagaże. gdzie gościowi prawie dywan wyleciał przez spaki. Zdarzają się takie rzeczy, Zdarzają się takie ale rzeczy. nie jest tak, że oni są niebezpieczni i tak dalej. Oni jeżdżą wolno, bo nie mają czym jeździć tak naprawdę na tych już takich bezkresach Turcji tam, no to oni są dosyć biednymi ludźmi, więc naprawdę nie mają czym szarżować. Zdarza się rzeczywiście pod prąd, zdarza się stanąć sobie na skrzyżowaniu po prostu, na rondzie, gdzieś w miejscu niedozwolonym, ale naprawdę jeśli chodzi o to, to są bezpieczne drogi, moim zdaniem. Nie Dokładnie. mieliśmy żadnej jakiejś sytuacji stresującej, absolutnie. Ale pytanie było, że czy te samochody można wypoczynać? Tak, można, wszędzie jest bezpiecznie.
Trzeba mieć kilka zasad takich, które obowiązuje przy poruczeniu, czyli trzeba obejrzeć film, czyli samochód, nagrać go naokoło najlepiej, zrobić zdjęcia, tak, zgłosić od razu jakiekolwiek szkody. Jak masz full ubezpieczenie. Tak, znaczy nie, wiesz co, należy to zrobić tak po prostu, nie? Ale bezpieczne w 100%. Dokładnie. Nie ma problemu z wynajmowaniem samochodu, tylko trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby zrobić sobie zdjęcia samochodu przed wynajmem, żeby ewentualnie, gdyby jakiekolwiek były szkody na tym samochodzie, a zawsze się zdarzają szkody na samochodzie, bo to są samochody wynajmowane, ludzie o to nie dbają, to ktoś może Wam później po prostu powiedzieć, że takiej szkody nie było. A jak macie zdjęcie, macie datę, macie godzinę, więc nie ma A problemu. jeszcze jedno tak, no czy w sumie ten sam temat, jak oglądaliście Sardynię, to też warto sprawdzić poziom oleju. Albo działającą klimę. Zdarza się, Albo nie działającą klimę. zdarza się, że coś nie działa, Coś- czegoś nie ma. Dokładnie. Tu Wam taki szybki klip wrzucę tego tematu, który Zdarza się. na Sardynii wystąpił. Jesteśmy po drodze do tego Porto Flavia i mamy taką małą awarię. W sensie nie awarię, bo wyskoczyło, że mamy niski poziom oleju w samochodzie. Wiesz co? Wychodzi chyba, że nie ma w ogóle oleju. Także sprawiajcie sobie takie rzeczy. Wiesz co mogliśmy tutaj zrobić? Taką taśmę przekleić sobie i zakaz tempu. Zakaz tempu, czas nagrywki. Dokładnie. W związku z tym, że tutaj Produkcja. Nagranie. 4 osoby już wjechały. Nie przeszkadza nam to to nie było generalnie, głupie. więc, ale no mimo Niezły wszystko. trolling byłby, To nie? jest niedziela i generalnie w niedzielę, w lato to tutaj jest po prostu jeden wielki Oni by sobie kipisz. myśleli, że tak. my złamaliśmy jakieś zasady, nie? A my tutaj Tak. sami byśmy sobie przyczepili. Zakaz tempu, ten. Spielberg. Anthony No. Hawking. Więc tak, wynajmowanie samochodu jest bezpieczne, nie musicie się o to przejmować, bym powiedział tym, więc spokojnie róbcie to. W jaki sposób to zrobicie, to już jest wasza sprawa, Róbcie, czy to bawcie zrobicie to w formie wynajęcia samochodu na lotnisku, czy zrobicie to w formie wynajęcia samochodu przez grupę na Facebooku. To już jest wasza sprawa, aczkolwiek nie ma generalnie problemu z wynajmowaniem samochodu. Nam się jeszcze nie zdarzyło, żeby cokolwiek nam się stało podczas podróży. Jeżeli chodzi o Albanię, tam też również było bardzo fajnie, bardzo bezpiecznie według nas, ale tu będzie następne pytanie. Czy baliście się spać na albańskiej wsi? Nie. O, Cyzie się nie bał spać, bo Ja on się nawet nie bałem, pamiętał, bo że nie spał. pamiętam. No tak, no Cizio tak naprawdę nie miał się spać na albańskiej wsi z racji tego, że on tylko połowę tej albańskiej wsi pamięta. My troszeczkę więcej tutaj z chytrym, więc no, Zajebiste no pytanie, tak. Zajebiste pytanie, no nie? Ten oto drink, który tutaj nam pan serwował, zabiło Cizia, po prostu robiło mu KO. Płynął. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o Albańczyków i Nie ma żadnego zagrożenia. nie ma żadnego zagrożenia, tak naprawdę był taki jeden motyw, kiedy jechaliśmy podczas podróży w Albanii i Cizio zaczął tam czytać tematy na temat Że każdy ma spluwę. Albańczyków i każdy ma spluwę i każdy ma A pamiętacie każdy ma ten? Mercedesa, Krzysia. więc tu wam wrzucę taki szybki klip, co tam się wydarzyło. Wiesz co, Cizio? Chyba coś się nie srało. Coś czuję, chyba że się zesraj ze strachu. Jeszcze nie. Cizio już prawie nawali w galoty. Pamiętacie przy śniadaniu? Chyba mamy to nagrane, nie? Jak jemy i śmiejemy się, że raz przyjdzie gospodarz mi smakowało jedzonko, no to teraz wam odpierdolę łeb. Dokładnie. I do nie? gara. Więc Albania, jeżeli chodzi o 100% bezpieczna, gdziekolwiek byście nie pojechali, jest naprawdę bardzo fajnie i polecamy. Ludzie są mega mili, mega pomocni. Tak, to prawda, Byliśmy tak. w naprawdę dzikich terenach Albanii. To w takich dzikich terenach, że no nawet nas, nie, przepraszam, nawet Cizia ta dzicz przerosła. Przerosło, tak. O kurwa. Cizio, coś mi się słyszało, że powiedziałeś, że nie jesteśmy na łonie natury. To gdzie jesteśmy w takim razie? W takim wypadku, kiedy powiesz, że jesteśmy na łonie natury? A dla niego daje to nie była dzicz. Nie, dla mnie to nie była dziś, ponieważ były kable telefoniczne dzisiaj. O. O. Próba mikrofonu.
przez ten kabel. Jak Dokładnie, kabel, nie? to mi się za to ciepło zrobi. Więc nie musicie się przejmować, jeżeli chodzi o Albanię, czymkolwiek, to naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo fajny kraj, więc polecamy, tak? Wasza pierwsza wyprawa z petardą, dlaczego padło na Turcję? Ale to żeśmy już powiedzieli chyba. Mówiliśmy w pierwszym Mówiliśmy już w pierwszym generalnie pytaniu, dlaczego wpadło na Tak Turcję. spontanicznie było. Po prostu spontan. Czy ogólnie pierwszą wyprawą naszą miała być Gruzja, bo tam chcieliśmy pojechać. I nie wyszło tak naprawdę z tego powodu po prostu, bo chyba tam coś się nie zgadzało z cenami, nam się wydaje. Wiesz co? A to nie było tak, że scenami jak scenami, tylko to był chyba COVID i tam trochę nie było lotów w ogóle. A, właśnie, tak. To nie chodziło o ceny, tylko chodziło, że był COVID tam i chyba nie nie był było zakaz możliwości lotów do Gruzji, więc po prostu jedyną możliwością, która nam została, to była Turcja. Chcieliśmy to generalnie zrealizować, a do Turcji można było wjechać tylko i wyłącznie po prostu mając to, co każdy nie lubił robić u lekarza. I to jest takie najlepsze pytanie, można powiedzieć, od naszego widza. Na sam koniec, jeżeli chodzi o pytania Q&A, to są te najciekawsze pytania, bo było ich więcej, ale wybrałem te najciekawsze, tak? Jakie macie plany na kolejne wycieczki? Ja powiem tak, 4-3-2. 4-3-2. W marcu. W marcu, tak. O Gruzji już wiecie, bo do Gruzji jedziemy. Tak naprawdę niedługo, bo zostało nam jakieś 1,5 miesiąca. A czas leci. No, 1,5 miesiąca, już mamy koniec lipca. To nagranie pewnie ukaże się, no pewnie przed samym wyjazdem, bo trzeba to generalnie obrobić, pociąć i tak dalej, i tak dalej. I znowu goryl leci. I to duży. I to duży. Big cojones gorillos. Za wyprawę z petardą, Big Wig. Ty, ale siorbnął prawie pół butli. Ale jesteś prawdziwym gorylem. Dokładnie, więc tak naprawdę Gruzja już niedługo, niebawem, więc serdecznie wszystkich zapraszamy Ale do to oglądania. leci szybko, no. No leci szybko. My jeździmy co pół roku, więc no, ten czas naprawdę szybko leci. To jest to. Jeżeli chodzi o następną podróż, tak tutaj Chytry wspomniał, jest to, a to jest w ogóle motto Cizia, bo to Cizie wymyślił, Weź zajebiste to motto. zapodaj to dobrze będzie. To jest motto, Patrzcie, to pamiętam. ja już pamiętam, zapomniałem. on już zapomniał, wiesz, Tak, on ma ty bardzo gadasz. podobną pamięć do Ciebie, wiesz, No, ja czyli pamiętam wszystko. bardzo kruchą. Ja mam Ja tylko pamiętam 16 mega. On ma tylko 16 mega. 4 dni, Dokładnie. 3 państwa, Tak. 2 kontynenty. Pięknie. Bomba! Wszystko. Kurde! Chytry, naprawdę mnie zaskoczyłeś. Dokładnie. Czyli masz 20 mega. Więc, Ale rano musiałem czyścić pamięć. dokładnie. Więc jeżeli chodzi o to, co tutaj jest, no to może tak można powiedzieć, już powiemy, bo będziecie się pewnie zastanawiać, co to generalnie jest. No to lecimy do Malagi w marcu, z początkiem marca. Tam Tam- kupujemy tiki-taki i kasztanki. Tam mamy kilka fajnych miejsc do zwiedzenia, ale najważniejszą rzeczą, którą tam chcemy zobaczyć, to jest Gibraltar, tak? Gibraltar, prawda? Chociaż nie No i oczywiście tę południową część Hiszpanii, ale to nie tylko to, bo chcemy się wybrać również gdzie, Cizio? To Maroko. Do Maroko. Przypłyniemy promem z portu w Hiszpanii obok Gibraltaru, nie zapomniałem nazwy. O, one się czują jak kolumn. Tak, przepłyniemy promem do Maroko i tam mamy już fantastyczny nocleg. Oczywiście jak nas znacie, ten nocleg nie jest hotelem, ale wielkim, obrzydliwie wielkim apartamentem No jest tak, trzeba powiedzieć. z widokiem na wspaniałe góry Maroko. Na pewnie gorąco strasznie. Pewnie będzie ciepło. Pewnie będzie ciepło i stąd właśnie ten tytuł. Ten tytuł urodził mi się jak zamykałem, może inaczej, ten tytuł urodził mi się w pracy, więc szybko pobiegłem do solarza, żeby mu to sprzedać, bo jak wiecie, ja mam krótką pamięć. I rzeczywiście ten tytuł będzie obrazował tą całą podróż. Dokładnie, tak. Generalnie do portu, do którego będziemy płynąć, to jest port, tak naprawdę nowy port. Nie jest to port w Tangerze, tylko to jest port, bym powiedział, po tej
wschodniej części, patrząc na mapę i to jest nowy port. Wysiadacie z tego portu generalnie i tam nie ma nic. Nie ma nic, kompletnie nie ma nic, jest tylko port i po prostu wielkie połacie niczego. Dokładnie, nie? A nasz nocleg jest tak naprawdę jakieś 12-13 km od tego portu i tak naprawdę nie wiemy jak się tam dostać, ale to akurat nas nie interesuje. Czy my tam pojedziemy stopem, czy my tam Jedziemy na nogach, na tego nogach. jeszcze nie wiemy. Kompletnie nas to interesuje, mamy to w dupie. Ma być po prostu atrakcja, ma być fan, ma być ciekawie. No i tu generalnie będzie, tak? Jeżeli chodzi o Gruzję, jakie mamy plany na Gruzję? No tak, no plany na Gruzję. To już od nas tak naprawdę. Plany na Gruzję są dosyć mocne i dosyć, tak może inaczej, napięte bardzo mocno. Mamy sporo miejsc do zobaczenia. Omijamy Tbilisi, też wam od razu mówię. Dlaczego? Dlatego, że w początkowej jakby wersji mieliśmy tam być, ale doszliśmy do wniosku, że nie interesują nas korki, nie interesują nas duże miasta i tak dalej, więc Tbilisi całkowicie ominiemy. Za to na pewno zobaczymy najwyższy szczyt Gruzji, Kazbek. Na pewno pójdziemy na trekking do lodowca, który jest na Kazbegu, znajduje się na Kazbegu. Ten trekking mamy w planie całodniowy. Kubki zabrać jakieś. Tak, na pewno będziemy musieli zabrać ciepło ubrania. To kupić tam, jak gdzie? Nie, ze sobą weźmiemy. Tak, Nasi. więc to jest taka Tak. główny nasz cel. To jest ważne. Generalnie, tak jak wiecie, w Gruzji no to przede wszystkim królują góry, więc w tych górach będziemy się przemieszczać. Chłopaki wynajęli samochód 4x4, z którego 2 koła nie działają. Ale damy Jest radę. 1-0. Ale damy radę, więc generalnie Gruzja przed nami. To tyle. Czy dlaczego 4x4? Bo tak jak oglądaliście lub chcielibyśmy, żebyście obejrzeli Albanię. Albanię, no to tam wybraliśmy się w tereny generalnie albańskie, które po prostu wymagały samochodu na 4x4, no my wybraliśmy się tam Seatem Alteą. Więc Tak. troszeczkę nam tutaj to się Nie pykło. nie pykło nam to, Bez powiedział. bieżnika. Więc tym razem generalnie znając Gruzję, bo Gruzja to jest typowy górski teren, tak jak Ci wspomniał, no to tam trzeba mieć 4x4. No i pomyśleliśmy po prostu sobie, że pójdziemy tym kierunkiem, wybierzemy sobie samochód 4x4, a tereny tam są naprawdę genialne. Ty Tak? nie boisz się? Tego 4x4? Nie no, jak 2 koła nie działają, to się nie boję. No, pojedziemy naprzód i naprzód. Może go zepchniemy na końcu, jak się 1-0 się zniszczy, to go przepchniemy w dół. A kierownica w ogóle działa? Wiadomo, nie? Nie wiem, no w każdym razie jest to Ford Escape, o ile się nie mylę. Escape Room, Dokładnie. Jak już będziemy w Gruzji, to Wam powiemy dokładnie, od kogo wynajęliśmy ten samochód. Nawiązaliśmy taką fajną współpracę z jedną z osób, która tam A to jest mieszka. kobieta? Za to by się zawsze udaje ale- nawiązać kontakty z samymi babami, widzę. No bo generalnie chyba te kobiety, niekoniecznie, bo ten gościu w Albanii nie był kobietą. No i akurat to nie wyszło. Okej, Samochód no. był z kiszki. No, Alta miał opony jak do Formuły 1, łyse. łyse, no ale nas generalnie zawiózł w każde jedno miejsce, nie? No, Także tak wyszło to... fajnie, nie, na Teneryfie fajnie wyszło. A na Ryfie na Cyprze też fajnie wyszło, no ale to Cypr to był wynajmowany samochód bezpośrednio Właśnie, przy tam lotnisku, nie- więc generalnie nie było tam jakiegoś problemu, nie? Dobra, a o takim ścisłym planie przepraszam, ścisłym planie Gruzji dowiecie się po prostu już na bieżąco. Po Gruzji. Nie będziemy Wam zdradzać wszystkiego, żebyście też mieli co oglądać tak naprawdę i jakąś taką niespodziankę, tak? Jak Wam wszystko powiemy teraz, to nie będziecie już ciekawi. Tak? Dokładnie, Tak to dokładnie, obejrzycie. dokładnie. Oczywiście dawajcie łapki w górę, dawajcie suby, dawajcie polubienia, zapraszamy też na naszą właśnie. stronę na Facebooku. To, co teraz powinniście zrobić, to o czym mówiliśmy, że za mało mówimy do Was o tym, co macie robić, jeżeli chodzi o tą drugą stronę. Czy to jak Więc no, może teraz byśmy to powtórzyli. Powtórzyli, że tak. To, o dajcie- czym mówię, nie? Subskrypcja to jest ten taki guziczek na dole, co teraz jest pod Wami. Subskrybuj, naciśnij, bo nam na tym po prostu zależy. Tak? tak, długo to po prostu nie zajmuje, po prostu naciśnijcie subskrypcję, jeżeli nie macie z tym generalnie problemu, bylibyśmy mega zadowoleni. Skopiuj link, który widzisz u góry Dokładnie. i udostępnij go u siebie na przykład na stronie internetowej. Co nam pomoże w zasięgach i być może w realizacji lepszych Następnych planów po prostu. destynacji. Dokładnie tak, jeżeli chcecie, możecie nas wspierać na Patronite, mamy założonego Patronite'a.
Jakieś drobne, jakbyście chcieli nas wesprzeć jakimiś drobnymi wpłatami, to byłoby bardzo fajnie. Wtedy moglibyśmy Wam pokazać lepsze miejsca, fajniejsze wycieczki Tak. i moglibyście się z nami bawić jeszcze lepiej, więc Ktoś może wpłacić 20 koła na przykład, nie? Bo nie ma problemu. Jak nie chcecie wpłacać drobnie, to można też grubo. A może chcecie zobaczyć nas w Nepalu, w Argentynie, to zapraszamy. No. Zawsze możecie nas wesprzeć. no właśnie, to jest to generalnie, bo jakie są nasze plany na przyszłość? Jakie mamy marzenia generalnie? Nie plany na przyszłość, bo to nie jest naszym planem, w związku z tym, że nie mamy na to pieniędzy, tak? Jesteśmy budżetowym zespołem i my lubimy budżetowe wyprawy. Aczkolwiek chcielibyśmy zobaczyć właśnie Nepal, Himalaje. To jest naszym, bym powiedział, takim marzeniem, bo to jest jednak drogi kierunek. No może jeżeli chodzi o miejsce, to nie jest drogim miejscem, no ale przelot, Nie, ale No, to trzeba mieć 3,5 koła na sam przejazd, sam Chiny. przelot, więc to moim, są już drogie rzeczy. to są już drogie rzeczy, tak, Pakistan na przykład, Australia. a to już, nie wiem, czy ja bym tam nawet chciał pojechać, bo za daleko to jest tyle pięknych miejsc. Wiesz, po kolei- ile goryli bym musiał polecić w tym samolocie? Tam musiałyby Kontener. latać w tym samolocie same goryle. Nasza trójka i reszta destylatornia goryli. 3 kolesi i same goryle, kurwa, na fotelach. No, także, no tak, no Pakistan, Indie na przykład ja bym chciał zobaczyć, więc no taka wycieczka nie jest tania, tak? Przelot sam jest drogi, wycieczka na Mount Everest do samego base campu, no to też jest wydatek pewnie jakieś 3000 zł na osobę, więc no licząc taką wyprawę z przewodnikiem, no to trzeba liczyć jakieś 7-8 tysięcy przynajmniej. Taką Kenię też można by zobaczyć i słonie, nie? Wszystko można byłoby zobaczyć. No ale tak mówimy. No nie? mówimy, Że- my mamy budżetowy portfel, bym powiedział, i niestety nie mamy. Więc jak chcecie, to zapraszamy, możecie nas wesprzeć. Tak. Ale kończąc może, bo nie wiem, czy chcecie? Ja tą Turcję odwiedziłbym z jednego też ważnego powodu. Może w końcu mógłbym sobie przypierdolić włosy. Wiesz co, widzisz, ja nie mam z tym problemu generalnie, gdyż ja już byłem w Turcji, ja już sobie przypomniałem. Jak widać, przeszczep się nie uda. Jak widać, przestrzeń się nie udał, dlatego zakładam tą czapeczkę właśnie, którą tutaj mi chytry sprawił. Ten przeszczep miał robić lekarz, okazało się, że to weterynarz. Tak, z dokumentami żółtego psychiatryka. No, dokładnie, więc tak to wygląda. Dobra, mi się wydaje, że ogarnęliśmy już, mi się wydaje, wszystko. Ten film jest dosyć długi, bo już prawie ma 40 minut, więc nie chcemy go przedłużać. No, tak się wydaje, no nie? Więc nie chcemy już przedłużać. Czy jest coś jeszcze, co moglibyśmy dodać? Bo na pewno może coś się jeszcze narzucić na myśl. Tak, no, tak żeśmy wspomnieli na początku, że jesteśmy z Dąbrowy i sami widzicie, to jest piękna okolica, więc wszystkich podróżników z całego kraju zapraszamy tutaj, odwiedźcie nas. Dąbrowa to naprawdę ładne miasto, w którym naprawdę da się fajnie spędzić czas. Tak. Być może słyszą to nasze właśnie władze, które postarały się właśnie o to wszystko, żeby to było tak zorganizowane, jak właśnie jest. Pozdrawiamy. Mamy też kilku fajnych podróżników w Dąbrowie, jak Dariusz Piechowicz, tak. I naprawdę fajnych ludzi, którzy działają. Nie, jest tu kilka osób, którzy sobie fajnie działają. Do tej grupy też dołączyliśmy, nie? No tak. Więc zapraszamy Was do rzeczy. oglądania naszego kanału, naszej strony. Tyle. Adam na sam koniec Q&A zdecydował się podlać te oto krzaki tutaj właśnie w tym miejscu. Zapraszam Was na jeszcze Dąbrowski wodospad, bo zapomnieliśmy najważniejszego też tutaj opowiedzieć. Woda nam się wyczerpie woda, bo tam pani Grażynka wiadrem przylała i jest troszeczkę więcej wody, wiecie? Zobaczcie. Ale wodospad jest, takiego nie widziałem jeszcze nigdy. Yeah! Ale wodospad! Yeah! Jednak Dąbrowa to jest to, wydaje mi się, że ktoś tutaj spuszcza ten resztki z nocy. To jest szara woda z kamperu. Dokładnie. Ogólnie ta woda płynie z Pogory 1 do Pogory 2, z Pogory 2 do Pogory 3 i to jest wszystko tak naprawdę. W każdym razie Nie? Ale jak to jest, że tu się nie wolno kąpać, a wrzucają to do trójki? Gdzie się wolno kąpać? dobra, w każdym razie zapraszamy do oglądania Gruzji.
już niebawem na kanale. Yo!